Genki od lat wydaje wszelakiego rodzaju akcesoria do sprzętów mniej lub bardziej przenośnych, m.in. wśród nich znajdziemy kompaktowe doki czy też karty przechwytujące. Od jakiegoś czasu w swoim posiadaniu miałem już Shadowcasta 2 Pro i pomimo paru mankamentów z nim związanych byłem dość zadowolony z możliwości tego grabera. Także kiedy usłyszałem o trzecim wydaniu nie tylko Shadowcasta, ale i Cover Docka, które pojawiły się na Kickstarterze, to nie zastanawiając się zbyt długo wsparłem inicjatywę i czekałem. I dalej czekałem. I w końcu po kolejnych 3 miesiącach i kilku opóźnieniach od czasu obiecanej wysyłki w grudniu otrzymałem w swoje ręce nowy sprzęt. Jednak, czy jestem zadowolony z tego, co Genki dowiozło? I tak, i nie. Ale o tym dowiecie się za chwilę. Nowy dock w formie kostki do ładowania znakomicie spełnia swoje zadanie. Dzięki 65 W dostarczanej przez niego energii zasilimy wszelakie sprzęciwa od pierwszego Switcha smartfonu czy innego tabletu, przez handheldowy PC i Switcha 2 po nawet laptopa, jeśli umożliwia to jego gniazdo USB-C. Dołączony do kostki kabel USB-C to przewód z wyższej półki, który pozwala na przepływ danych z prędkością 10 gigabitów na sekundę i bezproblemowo ładuje urządzenia z mocą do 100 W. Znajdujące się na nim wyjście HDMI jest w stanie wypuścić z siebie sygnał rzędu 4K 120 klatek z obsługą HDR oraz VRR, a dodatkowy port USB-A pozwala na podłączenie wszelakich akcesoriów. Do zestawu dołączony jest także ciekawy przewód do aktualizacji docka. Już zdarzało się, że aktualizacje Switcha uniemożliwiały korzystanie z takich sprzętów third party, dlatego dobrze, że wpadli tym razem na takie rozwiązanie problemu. Inna sprawa, że nigdzie nie napisano, jak z niego korzystać, ani gdzie szukać potencjalnych aktualizacji. Konstrukcja Cover Docka 3 nie sprawia wrażenia taniej chińszczyzny. Przeźroczyste pomarańczowe wstawki nadają mu swego rodzaju charakteru, ale najważniejsze jest to, że po prostu działa. Testowałem go ze Switchem 1 i 2 oraz Asusem ROG Ally i nie mam na co narzekać. Obraz wygląda zacnie, przy konsolach kostka nie grzeje się przesadnie, ale przy rogaliku można by na nim prawie jajka sadzone smażyć. Jednak mimo obaw, że w końcu nie wytrzyma temperatury, to dzielnie wytrzymał przez około godzinną sesję w Red Dead Redemption 2 na maksymalnym poborze prądu. Warto zaznaczyć, że w sklepie Genki do Cover Docka nie jest dodawany ani widoczny tutaj kabel HDMI 2.1, ani też adaptery podróżne. Wspierając Genki na Kickstarterze można to było dostać w tańszym pakiecie, ale kupując w ich sklepie, jeśli chcecie otrzymać jedno albo drugie, to trzeba dopłacić. I to nie mało. Mimo tego to solidny kawałek sprzętu, a fakt, że aby wziąć ze sobą Switcha 2 w podróż i podpiąć go później pod jakikolwiek telewizor, wystarczy, że wrzucę w plecak tę malutką kostkę i kabel USB-C, sprawia, że naprawdę bardzo doceniam tego docka. Kampania na Kickstarterze reklamowała nowy produkt Genki jako świetne urządzenie do przechwytywania obrazów 4K 60 z obsługą VRR, a nawet zalecała Shadowcasta jako sprzęt do profesjonalnego nagrywania w takich rozdzielczościach. W marketingowym bełkocie sprytnie pominięto, w jakich formatach wideo jest w stanie przechwytywać konkretne rozdzielczości czy klatkarze, a także w jakim bitrate może to robić. Nie da się ukryć, że piksele na sekundę to nie jest zbyt wiele mówiąca jednostka miary, ale za to fajnie wygląda na grafice porównującej Shadowcasta 3 z poprzednikami. Przychodzę więc z pomocą i od razu muszę zaznaczyć, że wszystko zależeć będzie od tego, w jakiej konfiguracji będziecie korzystać z nowego sprzętu Genki. Zaczynając od aplikacji, z której będziemy korzystać do przechwytywania obrazu, a kończąc na sprzęcie, do którego graber podłączymy. Możliwe, że skusi Was Genki Arcade, przygotowany przez samego producenta. I jasne, nie jest to aż taka zła opcja, pod warunkiem, że wiecie, czego szukacie. Obecnie Arcade dostępne jest w 2 wersjach, webowej i lokalnej. Od tej drugiej zalecam trzymać się z dala. Jest zapomniana od dłuższego czasu, nieaktualizowana i źle dogaduje się z Shadowcastem 3, ale do Linkus Exe dalej można się dokopać poprzez ich własny sklep, kiedy wejdziecie w zakładkę Shadowcasta 2 Pro. Także jeśli już, to skierujcie się w stronę webowej wersji, która też idealna nie jest, ale od biedy do samego przechwytywania obrazu ujdzie. Osobiście spotkałem się z kilkoma glitchami obrazu, ale nasz towarzysz Michał, który także sprzęt posiada, póki co nie narzekał. Inaczej niestety sprawa będzie wyglądała, jeśli chcielibyście wykorzystać Arcade do nagrywania przechwyconego obrazu. W apce brakuje wielu opcji przy nagrywkach niezbędnych. Nie ustawicie sobie ani bitrate'u, ani klatkarzu i tego, czy ma być zmienny, czy stały. Powoduje to takie oto potworki, a trzecie okienko to przykład, jak to może wyglądać w porządnej aplikacji. Jest także opcja podpiąć to urządzonko do tabletu czy telefonu z odpowiednim portem USB-C i aplikacją, która pozwoli na wyświetlenie obrazu z kamerki.
Tutaj Genki zaleca aplikację Nuar USB Camera. Niestety Nuar pozwoli Wam jedynie na wyświetlenie obrazu, do mobilnego nagrywania trzeba poszukać czegoś innego. Na tabletach Apple'a, poza testową wersją Nuar, dostępne od lat jest także Genki Studio. Ma ono podobną funkcjonalność co webowa wersja Arcade i także pozwala na nagrywanie obrazu. Z mojej strony na PC-tach polecam zerknąć w stronę OBS-a, jeśli chcecie w prosty i, co ważniejsze, darmowy sposób przechwytywać obraz, a dodatkowo nagrywać czy streamować. Jako aplikacja do samego przechwytywania jednak idealny nie jest. Tak jak ustawienia urządzenia są naprawdę rozbudowane i możecie w zasadzie zrobić wszystko, co chcecie, od rozdzielczości przez zakres koloru po format obrazu, tak będziecie ograniczani samą aplikacją. Mianowicie wyświetlany przez niego obraz, niezależnie od tego, jaką rozdzielczość będzie wyrzucał z siebie Shadowcast, nie będzie wyższej niż natywna rozdzielczość monitora. Także mając monitor Full HD czy QHD, niestety nie nagra się z jego pomocą obrazów 4K. Tu jednak pojawia się alternatywa. Chociaż niestety płatna, czyli Mirrorless Action. Jest to kolejny dość rozbudowany program do nagrywania i strumieniowania obrazu. Chociaż może lekko odstraszać liczbą opcji, to jeśli chcecie wycisnąć z tego sprzętu wszystko, co się da, to warto się nad nim zastanowić. Na papierze Shadowcast 3, tak samo jak profesjonalny poprzednik, w swoich najwyższych ustawieniach powinien korzystać z formatu obrazu MJPG, aby poradzić sobie z przepływem danych. Co jednak w trakcie testów odkryłem, to że z jakiegoś niezrozumiałego powodu nagle ani 3, ani 2 Pro nie mają za bardzo problemu z bezkompresyjnymi formatami. Pamiętam, jak miałem problem z dwójką w 4K i na moich nagraniach z Assassin's Creed Shadows dalej widzę, że nagrany obraz wydaje się spowolniony. Teraz jednak po tymże problemie ani śladu. Nagrałem kilka porównań z bądź co bądź znacznie droższym Elgato 4K 60 Pro oraz poprzednikiem Shadowcastem 2 Pro. Tak jak z 2 Pro bywa różnie, to spodziewałem się większych różnic pomiędzy trójką a Elgato. Nagranie w tle to tak naprawdę dwie połówki różnych plików. Sami powiedzcie, czy widzicie jakieś różnice, bo ja nawet z lupą mam problem, aby się ich doszukać. Nie ma co ukrywać, że największą zaletą Shadowcast 3 ma być używanie go w tandemie z CoverDockiem 3. W końcu powinien być w stanie rozpostrzeć skrzydła i pokazać nam wszystkim, jak świetnym, kompaktowym graberem jest, i jednak tu pojawia się problem, mianowicie kolory. Tak jak oba sprzęty osobno robią robotę, tak wspólnie z niewiadomych powodów nagle na ekranie zamiast nasyconych barw mamy jedynie wyprany z kontrastu obraz. Albo przesycony, bo tak, testowałem go także z moim Elgato 4K 60 Pro oraz z Shadowcastem 2 Pro, które także nie polubiły się za bardzo z CoverDockiem 3 i efekty są niczego sobie. I w zasadzie tylko dzięki temu wydaje mi się, że problem nie leży po stronie Shadowcasta 3, bo jak sami mogliście zauważyć, kiedy był podłączony bezpośrednio do konsol, to obraz wcale nie wydawał się ani wyprany, ani przysycony, tak jakbym zapomniał wyłączyć HDR-a. Zobaczymy, czy Genki coś z tym zrobi, czy jednak nie. Póki co pozostaje zabawa z zakresem kolorów w OBS-ie. Jednak to nie wszystko. Do grabera dodawany jest także ładnie nazwany moduł Pro, który to jest splitterem HDMI. Ale spokojnie, nie możecie sobie wybrać, czy chcecie samego Shadowcasta, czy komplet. Znaczy, można było na Kickstarterze. W sklepie Genki możliwości zakupu osobno nie uświadczycie. No i bez zaskoczeń. Splitter działa dokładnie tak, jak powinien, chociaż mam z nim kilka problemów. Zacznę może od pierdoły, jaką jest to, że napis Shadowcast na obudowie jest do góry nogami. Nie wiem, co tu się stało, bo nawet render na pudełku ma ten napis na odwrót, ale jest jak jest. Większą jest wbudowany na stałe kabel HDMI. Nie wiem, kto wpadł na to, aby zrobić to w ten sposób, zamiast dać normalne wejście HDMI, ale dzięki temu wcześniej czy później zaczną pojawiać się głosy mówiące o psujących się kablach. Poza tym, no jest to taki sobie kawałek plastiku. Sam za dużo raczej nie będę z niego korzystać, ale finalnie lepiej, że jest, niż jakby trzeba było kombinować na własną rękę. Początkowo byłem lekko Shadowcastem 3 zawiedziony, ale w miarę użytkowania jednak zaczął coraz bardziej zyskiwać w moich oczach. Mimo że dalej są rzeczy, które można by zrobić lepiej, to w kwestii kompaktowych kart przechwytujących jest to obecnie topka. Wydawałoby się, że firma z tyloma latami doświadczenia w tworzeniu akcesoriów i planowaniu kolejnych kampanii na Kickstarterze będzie już na tyle biegła w rozwiązywaniu wszelakich problemów, które mogą napotkać, że interakcja z nimi poprzez Discorda czy support mailowy to czysta przyjemność. A okazuje się, że firma i ambicje rosną
ale mentalność jej założycieli chyba dalej siedzi na etapie startupu, któremu wszelkie potknięcia można wybaczyć z uwagi na brakujące jeszcze doświadczenie w prowadzeniu takiego przedsiębiorstwa. Dogadanie się z kimkolwiek poprzez maila to tygodnie czekania na odpowiedź. Discord leży odłogiem i jedynie moderatorzy starają się jak mogą, żeby co nieco pomagać społeczności z wszelkimi technicznymi problemami, ale i tak najgorszym doświadczeniem był sam Kickstarter, gdzie czekanie na kolejne wiadomości o opóźnieniach przelało szare goryczy. No bo kto by mógł się spodziewać, że chiński Nowy Rok przyhamuje produkcję, albo że celnicy mogą przytrzymywać paczki dłużej niż powinni. A tego wszystkiego dowiadujemy się nie przez maila czy komunikat na Kickstarterze, a poprzez komentarze pod kampanią, do których niecierpliwi wspierający musieli się sami dokopywać. Cóż, trzymam kciuki, że przynajmniej bardziej na poważnie podejdą do tematu aktualizowania już wydanych urządzeń. Na papierze Trilogy od Genki to sprzęt bliski ideału, z którego każdy posiadacz Switcha czy handheldowego PC będzie niezmiernie zadowolony. Ale nie ma co wijać w bawełnę. W rzeczywistości Shadowcast 3 i CoverDog 3 to sprzęty mocno nierówne. W ładnych pudełkach i dość przemyślanych obudowach kryje się elektronika, która nie zawsze będzie w stanie sprostać wszystkim oczekiwaniom, nawet tym, którymi samo Genki reklamowało sprzęt. Shadowcast nie raz i nie dwa może sprawić problemy już na samym starcie, kiedy wybieramy program, którym będziemy przechwytywać obraz, a CoverDog może okazać się niezbyt użyteczny, kiedy chcemy, aby obsługiwał HDMI CEC, czyli uruchamiał telewizor, czy zmieniał źródło HDMI przy odpalaniu konsoli. Większe problemy możemy jednak napotkać, kiedy oba sprzęty połączymy, bo okazuje się, że takie rzeczy jak zakresy kolorów, HDR i inne rzeczy, które możecie mieć włączone na przechwytywanych konsolkach, przestają dogadywać się z tandemem sprzętów Genki. To wszystko sprawia, że pomimo bycia sprzętem plug and play, to Trilogy od Genki ma dość wysoki punkt wejścia, jeśli nie jest się osobą techniczną. W szczególności, że tak jak wcześniej wspomniałem, wsparcie i pomoc techniczna w zasadzie nie istnieje. Na Discordzie każdego dnia ludzie przychodzą z nowymi problemami, a dostanie się do supportu samej firmy wiąże się z kilkutygodniowym oczekiwaniem na mailową odpowiedź. Biorąc to wszystko pod uwagę, mam lekki problem z jednoznacznym określeniem, czy sprzęt polecam, czy jednak odradzam. Dużo bowiem zależy od użytkownika. Ktoś, kto lubi pogrzebać po ustawieniach wyświetlania i poeksperymentować z potencjalnymi programami, będzie w stanie sporo z tych sprzętów wycisnąć, jeśli jednak ktoś woli, żeby wszystko bez większych kombinacji działało, to może szybko zderzyć się ze ścianą. Tak też, jeśli zastanawiacie się nad kupnem doka czy grabera od Genki, to miejcie na uwadze, z czym może wiązać się doświadczenie z użytkowania tego sprzętu. Jeśli film Ci się spodobał, to nie zapomnij zostawić po sobie komentarza czy suba, a także zajrzeć na naszego Discorda i socjalki, aby nie pominąć żadnych lamistych wieści. Do następnego!